Największe demokratyczne wybory świata. Niemal miliard uprawnionych do głosowania. Dokładnie 968 milionów osób. Wybory zakończone niespodziewanym rezultatem i to w państwie, którego znaczenie dla światowej gospodarki i światowej polityki dynamicznie rośnie. To państwo już wkrótce będzie kluczowym czynnikiem dla stosunków międzynarodowych. I chociaż to, co działo się w ostatnim czasie w Indiach, nosi wszelkie znamiona wydarzeń doniosłych, ważnych, takich, o których warto wiedzieć, w Polsce ciężko było o tym wszystkim w ogóle cokolwiek usłyszeć. Dlatego w dzisiejszym odcinku programu Polityka Zagraniczna o systemowym i demokratycznym wymiarze funkcjonowania najludniejszego i rosnącego mocarstwa na Ziemi. Serdecznie zapraszam. Przypominam o tym, że partnerem kanału Polityka Zagraniczna jest firma XTB. Jeśli chcielibyście zainteresować się inwestowaniem, to platforma XTB jest do tego absolutnie idealnym narzędziem, a jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat rynków, na temat tego, w co można zainwestować, to analizy ekspertów firmy XTB również znajdziecie wśród linków w opisie filmu. Oczywiście gorąco zachęcam. Skala indyjskiej demokracji jest tak potężna, że już na wstępie trzeba zaznaczyć, że każda próba opisu tamtejszej sytuacji politycznej musi bazować na uproszczeniach i uogólnieniach. Dla porównania, w wyborach do Europarlamentu, które są drugie pod względem uprawnionych do głosowania, liczba ludzi mogących oddać głos to zaledwie 400 milionów osób, czyli ponad 2 razy mniej niż w przypadku Indii. I tak jak w przypadku Europy, gdzie rezultaty wyborcze w jednej jej części mogą mieć zupełnie inne przyczyny niż wynik elekcji na drugim jej skraju, tak w przypadku Indii osie sporu politycznego i motywacje wyborcze będą bardzo zróżnicowane. I to jest chyba jeden z absolutnie najbardziej fascynujących aspektów dotyczących funkcjonowania tego państwa. To znaczy, jak to w ogóle jest możliwe, by istniał demokratyczny system, który umożliwia zarządzanie organizmem o takiej skali. Mówimy o państwie, którego wzrost gospodarczy może naznaczyć kolejną epokę. Mówimy o państwie, które na pewno będzie kluczowe w stosunkach międzynarodowych już w najbliższym czasie. Dlatego wykorzystajmy tę okazję, by trochę o Indiach się dowiedzieć, by nauczyć się Indii. Każdy, kto będzie chciał być na bieżąco z tym, co dzieje się na świecie, będzie musiał poznać Indię głębiej. Więc zamiast od razu przejść do wyników wyborczych i obecnej sytuacji w tym państwie, zastanówmy się na chwilkę nad samym systemem politycznym. W jaki sposób działają Indie? Jak są skonstruowane, jeśli chodzi o system polityczny? W preambule Konstytucji Indie przedstawiają nam się jako suwerenna, socjalistyczna, świecka republika demokratyczna. I chociaż to oczywiście kolosalne uproszczenie, już samo to coś nam mówi. Tamtejsza ustawa zasadnicza to dokument, który skalą i skomplikowaniem chyba chciałby dorównać ludności tego państwa, więc by nie utonąć w lekturze na tygodnie, tym razem skorzystam z opracowań m.in. Chatham House, Congressional Research Service czy informacji z indyjskich stron rządowych. Gdybym miał na tej rzecz jasna bardzo ograniczonej podstawie opisać indyjski system polityczny jednym zdaniem, powiedziałbym, że jest on wynikiem nałożenia się na siebie dwóch rzeczywistości: złożonej charakterystyki indyjskiej tradycji oraz kolonialnego wpływu Zjednoczonego Królestwa. Formalnie na czele państwa stoi prezydent. Dziś funkcję tę pełni Draupadi Murmu. Jeśli usłyszeliście o niej po raz pierwszy w życiu, to nie martwcie się, nic w tym dziwnego. W praktyce środek ciężkości władzy wykonawczej leży oczywiście w rękach premiera. Zwykle w takich wypadkach mówi się o tym, że prezydent pełni rolę ceremonialną czy symboliczną, ale i takie słowa byłyby tu chyba nadużyciem, tym bardziej w rzeczywistości, gdzie i te sfery, symboliczną i ceremonialną, tak drastycznie zdominował właśnie premier. Ale o tym za chwilę, bo zanim więcej o premierze i władzy centralnej, trzeba koniecznie zauważyć, że Indie to federacja, choć federacja bardziej scentralizowana niż na przykład amerykańska. Porządek publiczny, egzekwowanie prawa, opieka zdrowotna, sieci energetyczne, komunikacyjne czy transportowe to sfery, którymi w większej mierze zarządzają władze lokalne, tylko tu znów pamiętajmy o tym, że na przykład w takim stanie Uttar Pradesh mieszka ponad 240 milionów osób. Centralna władza ustawodawcza składa się z 2 izb, a skoro jesteśmy przy federalnym charakterze państwa, zacznijmy od izby wyższej nazywanej Rajya Sabha. Zasiada w niej 250 osób wybieranych przez parlamenty stanowe, 12 osób wskazywanych jest przez prezydenta. Ta izba nie ma jednak decydującej roli politycznej, nie ma prawa weta, nie sprawuje kontroli nad władzą wykonawczą. Źródłem
prawdziwej władzy jest kontrola nad izbą niższą parlamentu, czyli Lok Sabha. Wybory do izby odbywają się w systemie okręgów jednomandatowych. Dwie kluczowe kompetencje sprawiające, że to właśnie Lok Sabha jest w centrum indyjskiego życia politycznego, to możliwość głosowania nad wotum nieufności dla rządu, czyli władza odwoływania premiera oraz wyłączne prawo do inicjowania ustaw dotyczących zarządzania budżetem. Zatem kontrola nad finansami i władzą wykonawczą zależy od większości w izbie niższej indyjskiego parlamentu. Ale nie wszystko, co istotne dla zrozumienia systemu politycznego, jest skodyfikowane prawnie. W analizie Chatham House przeczytamy: system komplikuje indyjski system kastowy, hierarchiczna struktura społeczna, która dzieli większość hinduską na grupy z braminami na górze i dalitami na dole społeczeństwa. Nazwiska często wskazują, do której kasty należy dana osoba. Konstytucja Indii zakazała dyskryminacji kastowej, a rządy wprowadziły prawo zapewniające sprawiedliwszy podział stanowisk, ale kasta pozostaje potężnym czynnikiem w polityce. Czyli do pewnego momentu mamy tutaj wręcz klasyczny opis systemu politycznego charakterystycznego dla państw anglosaskich, czy takich, które były pod wpływem Wielkiej Brytanii, ale od pewnego momentu wkracza tutaj ten specyficzny charakter indyjskiej kultury, na przykład jeśli chodzi o społeczeństwo nadal kastowe. I ten wpływ innej kultury jest obecny również w innych sferach życia politycznego czy publicznego, na przykład jeśli chodzi o rolę duchowości w sferze publicznej, jak również jeśli chodzi o rolę jednostki w ramach systemu politycznego. Tą rolę jednostki, inną niż w zachodnim systemie politycznym, chce wznieść na jeszcze wyższy poziom premier Narendra Modi. Bo silna władza premiera wynikająca z realnej kontroli nad władzą wykonawczą to jedno, ale kult jednostki budowany konsekwentnie przez Modiego od lat wykracza poza rzeczywistość polityczną. Dotyka sfery kulturowej, a nawet religijnej. Dla zobrazowania tego, jak abstrakcyjnie daleko z zachodniego punktu widzenia idzie ten kult jednostki, warto powiedzieć o tym, że Modi stwierdził, że dopóki żyła jego matka, myślał, że urodziła go w sposób biologiczny, ale potem doszedł do wniosku, że ktoś z taką energią nie mógł zostać po prostu urodzony, musiał zostać zesłany przez bóstwo, by spełnić jakiś wielki cel. Wizerunek Modiego można znaleźć w Indiach wszędzie. Wyraźnie kreowany jest na kogoś więcej niż polityk. To też wynika z profilu środowiska politycznego, któremu przewodzi. Partia Bharatiya Janata to hinduscy nacjonaliści. Symbolicznym aktem było niedawne otworzenie przez Modiego nowej imponującej świątyni hinduistycznej, zbudowanej na miejscu, gdzie kiedyś istniał meczet. Polityka antymuzułmańska to jeden z głównych motywów oferty nacjonalistów, jednak obok stawiania na tradycje i wykorzystywania antagonizmów etnicznych i religijnych, partia Modiego jest utożsamiana z rozwojem gospodarczym, otwartością na biznes i modernizacją. Największy rywal, czyli Indian National Congress, to środowisko opisywane jako populistyczno-centrolewicowe. Nie sądzę jednak, by był większy sens, by w szczegółach opisywać każde środowisko polityczne w Indiach w materiale na temat podstaw tamtejszego systemu politycznego. Przejdźmy więc do samych wyborów. Bo w końcu w bardzo skomplikowanej, również ze względu na skalę, procedurze rozłożonej na wiele miesięcy, wybrano nowy skład Izby Niższej indyjskiego parlamentu. Oczywiście wybory wzbudzały wielkie zainteresowanie właściwie wszędzie na świecie, ale jednocześnie podchodzono do nich z pewnym założeniem. Z góry patrzono na nie jak na proces, który ma utwierdzić kolosalne wpływy Modiego, który ma wznieść tego polityka na jeszcze wyższy poziom, na proces, który ma pokazać, że to jest przywódca Indii, że to jest ktoś, kto jest niekwestionowanym liderem. I tutaj zaskoczenie, bo choć Modi obronił pozycję premiera, to będzie mógł nim być wyłącznie dzięki wsparciu koalicjanta. Wynik wyborów opisywany jest jako zaskakujący czy wręcz szokujący. 240 przedstawicieli w liczącej 543 miejsca Lok Sabha oznacza utratę samodzielnej większości i konieczność oparcia się o koalicjanta. To aż o 63 posłów mniej w porównaniu do poprzednich wyborów. W czasie kampanii Modi zapowiadał walkę o 400 posłów. Lepszy niż się spodziewano wynik opozycji to efekt poparcia dla partii stanowych oraz strategii głównego konkurenta Kongresu Narodowego, który przynajmniej zdaniem profesora Harvardu z wywiadu, do którego link jak i do pozostałych źródeł znajdziecie w opisie filmu, był hojny wobec koalicjantów, poszerzając bazę wyborców.
Partia Modiego poniosła szczególnie dotkliwą porażkę w najludniejszym stanie, gdzie jej stan posiadania zmniejszył się niemal o połowę. Obok zaskakująco słabego wyniku nacjonalistów, albo może lepiej powiedzieć obok zaskakująco dobrego wyniku opozycji wobec Modiego, bo to jest też podkreślane we wszystkich analizach, to co w komentarzach dotyczących tych wyborów wybija się na pierwszy plan, to jest podkreślanie takiego prawdziwie demokratycznego charakteru procesu politycznego, który zachodzi w Indiach, oczywiście przy wszystkich mankamentach i wadach, które również są wymieniane i które warto mieć na uwadze, ale mimo wszystko z tych wyborów wyłania się obraz Indii, które nie są jakimś centralistycznym konstruktem na drodze do autorytaryzmu na bazie kultu jednostki, gdzie demokracja jest wyłącznie fasadą, ale wręcz przeciwnie. Wyłania się obraz Indii, które są demokracją i gdzie wybory rzeczywiście są źródłem władzy, a nie spektaklem mającym dać legitymizację władzy, która tak naprawdę swoje prawdziwe źródła ma gdzieś indziej. Nie, to znaczy tamten proces wyborczy jest po prostu realny. Modi miał z tych wyborów wyjść wzmocniony, jako niekwestionowany lider nie tyle polityczny, co wręcz cywilizacyjny. Wychodzi osłabiony, zależny od wsparcia nie tylko swojej partii. Na jego wizerunku pojawiła się wyraźna rysa. Jednocześnie w świat idzie obraz rzeczywiście demokratycznego mocarstwa, a na jego czele nadal będzie stał Narendra Modi. Kurs polityczny Indii na arenie międzynarodowej raczej nie ulegnie zmianie. Rzecz jasna, ja w żadnym wypadku nie jestem ekspertem od Indii. Ten materiał jest efektem opracowania źródeł, które znajdziecie w opisie filmu. Ja też w ten sposób Indii się uczę, ponieważ to jest pewne, że aby wiedzieć więcej o świecie, by lepiej rozumieć świat przyszłości, trzeba będzie nauczyć się Indii. Dlatego też Indii w programie Polityka Zagraniczna będzie coraz więcej, bo Indii w polityce międzynarodowej będzie coraz więcej. I właśnie dlatego do materiału o tym, jak politykę zagraniczną Indii, czy pozycję Indii w stosunkach międzynarodowych opisywał Kissinger w globalnym porządku, do materiału z wypowiedziami ministra Jaishankara, który tak na marginesie znów został ministrem zagranicznym w rządzie Modiego, do materiału o rezultacie szczytu G20 z ubiegłego roku, właśnie szczyt G20 organizowany w Indiach. Do wszystkich tych materiałów teraz dochodzi film o systemowym i demokratycznym wymiarze funkcjonowania najludniejszego mocarstwa na Ziemi. I na sam koniec jeszcze jedna uwaga. Obserwacja, iż rola Indii w świecie polityki międzynarodowej, w świecie gospodarki globalnej będzie rosła, to jest jedna z najbardziej oczywistych obserwacji, jaką można dziś poczynić. To znaczy wiedzą o tym absolutnie wszyscy. Dlatego też trwa taka batalia o strategiczną uwagę tego państwa. Każdy chciałby nawiązać kontakt z tym państwem, mieć z nim jak najlepsze relacje. To jest wyraźne, szczególnie państwa najsilniejsze na globie dzisiaj zabiegają o strategiczną atencję przyszłego kluczowego mocarstwa. I proces wyborczy to jest idealna okazja, by zdobyć łatwe punkty. To znaczy mamy mnóstwo publicznych gratulacji, publicznych oznak sympatii wobec Indii przy okazji procesu wyborczego, zarówno pod względem tego, kto wygrał wybory, jak i w ogóle, że udało się przeprowadzić skutecznie tego typu proces na skalę absurdalną z punktu widzenia każdej innej demokracji. I z polskiej strony, chyba że coś mnie ominęło, jest tutaj absolutna cisza. I to nie jest tylko tak, że wiadomo, najsilniejsze mocarstwa od razu rzuciły się, by gratulować, tak? Czy Brytyjczycy, Niemcy, Francuzi, Włosi i tak dalej, wszyscy gratulują Hindusom, ale tutaj w sferze publicznej zaistniały też takie nacje jak Litwini, Czesi, Chorwaci, Słoweńcy. No, ciężko zrozumieć brak publicznego działania polskiego państwa również w takiej sferze i oczywiście jest taka szansa, że ja się czepiam. Jest taka szansa, że to jest drobiazg. Jest taka szansa, że działamy bardzo aktywnie w sferze niepublicznej i jest taka szansa, że to absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Ale jest też taka szansa, że nadal lekceważymy państwo, o którym już doskonale wiemy, że lekceważyć go nie powinniśmy. Oby tak nie było. Serdecznie dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że ten film był dla Was ciekawy. Zachęcam do wsparcia kanału Polityka Zagraniczna za pośrednictwem portalu Patronite, a patronów zachęcam do zadawania pytań pod postem z Q&A właśnie na Patronite kanału Polityka Zagraniczna. Bardzo dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia.